Witajcie kryzysowe świry, z tej strony Sullivan. W niniejszym filmie omówimy sobie jeden z powszechniejszych tematów z lore Crazies, gdyż pogadamy o inwazji na wyspy Lingshan. Omówimy sobie ważne aspekty, wydarzenia chronologiczne i ciekawostki w kontekście inwazji Koreańczyków Północnych i ich nielegalnej okupacji, odsieczy amerykańskiej i jakie siły miały armie Stanów Zjednoczonych, w tym omówimy sobie skutki konfliktu po wojnie. Serdecznie zapraszam. Tactical options available. Wyspy Lingshan to wyspy fikcyjne, leżące na wschód od wysp japońskich i samych Filipin. Według moich danych wyspy Lingshan były niezależnym państwem, choć można wnioskować, że przynależność mieszkańców wyspy Lingshan to narodowość filipińska. Wyspa mocno przypominała Hawaje, ciepłe lasy tropikalne, piękne plaże, plantacje bananów. Lokalna ludność żyjąca skromnie, ale biednie. To tutaj, na początku sierpnia, grupa amerykańskich naukowców zdecydowała się przeprowadzić ekspedycję archeologiczną. Dr Rosenthal i jego zespół, w tym jego córka Helena, która też kończyła szkołę w kierunku archeologii, przemierzając lasy deszczowe, szukała wszelkich śladów istnienia dawnych cywilizacji lub technologii. Jednak spokój na wyspie zakłóciła agresywna inwazja wojsk północno-koreańskich dokładnie 7 sierpnia 2020 roku. Na czele z generałem Ri Chang-kyongiem wojska zajęły wyspę, zablokowały dostęp krążownikami wokół wyspy i wkroczyli na wyspę wojskami lądowymi Armii Ludowej. Wymusili ewakuację ludności, wysiedlając ją agresywnie z wyspy. Tego samego dnia zespół naukowców z doktorem Rosenthalem na czele stali się zakładnikami Koreańczyków. Zdołali jednak wysłać sygnał SOS do kraju, informując o krytycznej sytuacji na wyspie, ale także, że dokonali odkrycia, które może doprowadzić do nieodwracalnych zmian dla całej ludzkości. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że Koreańczycy najechali wyspy w celu ich zajęcia. Propaganda, jaką głosił Kyong, mogła na to wskazywać. Jeśli chodzi o jego przemowę do mieszkańców, namawiając ich do wyjścia z ukrycia przed wojskami. Oto znalezione w plikach gry nagrania propagandy głoszone przez Kyonga. Posłuchajcie. Komunikat Kyonga do cywili. Uwaga, wszyscy mieszkańcy wysp Lingshan, zgłoście się do swojego najbliższego punktu zbiornego natychmiast. Postępujcie zgodnie z wojskowymi procedurami. Każdy cywil, który pozostanie, zostanie ewakuowany siłą. Uwaga, wszyscy cywile. Ewakuacja prawie dobiega końca. Do każdego pozostałego cywila opuść swój dom natychmiast. Udaj się do najbliższego punktu zbiórki. Każdy cywil, który pozostanie, zostanie wypędzony przez wojsko. Uwaga, wszyscy mieszkańcy wysp Lingshan, zgłoście się do swojego najbliższego punktu zbiornego. Dla waszego bezpieczeństwa. Wyspa zostaje ewakuowana. Powtarzam, wyspa zostaje ewakuowana. Wszyscy pozostali mieszkańcy, poddajcie się koreańskiemu wojsku. Wasz upór jest bezsensowny, zgłoście się do portu, zapewnię wam bezpieczeństwo. Mieszkańcy Lingshan, wojska koreańskie są tu dla waszego bezpieczeństwa. Prosimy o wykonanie ich poleceń. Są tu dla waszego bezpieczeństwa. Działania wymierzone przeciw nim są bezcelowe. Tu wojska Korei, wykonujcie polecenia. Nie brakuje jednak też propagandy nakierowanej do wojsk amerykańskich, które znajdują się ukryte w plikach gry. Oto ich treść, którą wam przetłumaczyłem na język polski. Oto propaganda. Amerykańscy żołnierze, wasze działania są niezgodne z międzynarodowym prawem. Tak, zgadza się, wasz rząd ryzykuje wasze życia, czyniąc was przestępcami. Nie bójcie się, generał Kyong jest litościwy, wybaczy wam. Poddajcie się, a potraktujemy was godnie. Przestrzegamy praw międzynarodowych. Żołnierze Sił Specjalnych USA, wasza obecność jest niemile widziana. W waszym domu w Nowym Jorku tysiące ludzi protestuje przeciwko waszej agresji na wyspę. Ambasadorzy wszystkich państw uznali, że wasze działania są nielegalne. Siły koreańskie są silne i zażarte w boju. Jeśli zostaniecie odparci, tak jak wcześniej w Wietnamie i w Iraku. Wracajcie do domu.
Witajcie żołnierze sił specjalnych USA. Wasze działania przeciwko naszym działaniom humanitarnym. Wasze działania w tym regionie zagrażają życiu tysięcy cywili. Dla dobra ludzi z wyspy Lingshan. Odejdźcie. Poddajcie się, Amerykanie, dla waszego dobra. Nie walczcie w imię swojego przestępczego rządu. Zaprowadzimy was w bezpieczne miejsce i potraktujemy zgodnie z prawami międzynarodowymi. Żołnierze USA, nie walczcie w tej bezmyślnej i nielegalnej wojnie. Wynoście się już. Jeżeli nie odpuściliście tych wysp, wszelkie straty wśród cywili będą waszą odpowiedzialnością. Wasz rząd tylko sprawia, że najwięksi przestępcy świata są dumni. Żołnierze Sił Specjalnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, marnujecie swój czas. Dr Rosenthal i jego zespół pracują szczęśliwie w imię światowego odkrycia. Jesteście żołnierzami, którzy wykonują rozkazy. Rozumiemy to i wam wybaczamy. Generał Kyong oferuje wam amnestię. Poddajcie się, a zostaniecie potraktowani uczciwie i wedle praw międzynarodowych. Ostatni komunikat do cywili. Jeżeli ktoś jeszcze został na wyspie, już nie możemy zagwarantować wam bezpieczeństwa przez warunki panujące na wyspie. Niniejsze warunki mają miejsce, że już wojska amerykańskie wylądowały i Koreańczycy określili to w formie takiej, że nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa dla tych cywili, bo siły amerykańskie bombardują wszystko wzdłuż i wszerz. Tak mniej więcej te komunikaty właśnie brzmiały. Tak jak wspominałem, powyższe propagandy, które wam wymieniałem, nie występują bezpośrednio w grze. Nigdy ich ja nie znalazłem, zaś znalazłem je w plikach gry, a wraz z czarkiem je troszeczkę rozszyfrowaliśmy i wam to przedstawiliśmy. Ale jeżeli tak przyjrzymy się i nawiążemy to do tego, co mamy w prawdziwym świecie, ciężko nie odnieść wrażenia, że tak działa propaganda i że tak działa manipulacja na ludności, na cywilach. Tak samo w prawdziwym życiu. Przejdziemy w takim bądź razie do aktu pierwszego niniejszego odcinka dzisiejszego filmu. Akt pierwszy oczami świata zewnętrznego, czyli ukryte radia Crazy Secrets Warhead. W tym temacie na wstępie chcę jeszcze raz serdecznie podziękować dla użytkownika, mojego kumpla, Czarnego Mściciela aka Wzgo, czy też Czarka, który poświęcił swój prywatny czas i stworzył streszczenie szczegółowe nagrań z obu części gier, z każdej misji. Już kiedyś wrzuciłem film z lokalizacją i treścią tych radyjek, ale to było dobre ponad 4 lata temu. W tym filmie odświeżymy sobie ich treść i omówię dla was, jakie mają przesłanie, gdyż to nikt dotąd nie poruszył na YouTube z osób interesujących się serią Crazies. Oto lokalizacja pierwszego radia w misji pierwszej Kontakt. Oto mniej więcej krótkie streszczenie treści, którą możemy usłyszeć z radyjka. Wódz Korei Kim Jong-jun zarządził ewakuację cywili z wyspy Lingshan pod pretekstem operacji humanitarnej, ponieważ twierdzą, że wyspa przejęła aktywność wulkaniczną zagrażającą życiu mieszkańców. Eksperci z USA twierdzą jednak, że jest to nieprawda i wyspa nic takiego nie przejawia i w sumie nigdy nie przejawiała i jest to po prostu pretekst do inwazji. W studiu jest ekspert, w którym mówi on, że Korea Północna od dłuższego czasu rozlokowuje swoje działy na wyspie, aby poszerzyć wpływy na Pacyfiku kosztem de facto niepodległych nacji i w tym przypadku jest nią wyspa Lingshan. Według niego, co ciekawe, na wyspie Korea wspiera ruchy niepodległościowe partii marksistowskiej, reprezentując tym samym rządy Kim Jong-il. Korea stała się wówczas ekonomiczną potęgą z ogromnym majątkiem w Pjongjangu, ówczesnej stolicy Korei Północnej. Tym samym ich stolica stała się drugim najbardziej zaawansowanym technologicznie miastem na świecie. Ekspert zaznacza, że Korea wprowadziła bardzo dużo sprzętu z Chin i przypomina, że Korea posiada ogromny zapas broni atomowej. Można więc powiedzieć, że Korea jest jedną z największych sił zbrojnych i technologicznych na świecie, tym samym rzuca wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych swoją agresją na wyspie. Mniej więcej tak brzmi radyjko z misji pierwszej Kontakt. Przejdźmy teraz do radia numer 2 z misji Recovery. Kryzys dyplomatyczny na wyspach Lingshan się pogłębia. Istnieje ryzyko, że Stany Zjednoczone podejmą działania przeciwko Korei.
Osoby zewnętrzne w związku z ostatnimi obserwacjami mogą stwierdzić, że przymusowa ewakuacja cywili nie jest w porządku i wysuwają teorię, że Korea chce osiągnąć jakiś cel polityczny w regionie. Stosunki między USA a Koreą są w napięciu. Ponadto Korea nie zgodziła się wypuścić 5 amerykańskich naukowców trzymanych wbrew swojej woli. Koreański rząd natomiast odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że zespół doktora Davida Rosenthala z nimi współpracuje, monitorując aktywności sejsmiczne na wyspie. Jasno można wyciągnąć, że Korea dementuje wszelkie pogłoski o tym, że przetrzymuje naukowców wbrew ich woli, tłumacząc, że zawiązali współpracę w celu wspólnego odniesienia celu, jakim jest badanie aktywności sejsmicznej na wyspie. Więc tu widzimy, że robi się wybielanie i gra na zwłokę ze strony Koreańczyków. Przejdźmy do misji trzeciej, Relic. Program BBC World News prowadzący Andrew Jones. Kongres USA uchwalił ustawę, aby upoważnić siły amerykańskie do użycia sił zbrojnych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowej. Rozpoczęły się protesty w Londynie, w Pekinie, w Nowym Jorku i wielu innych większych miastach na całym świecie. Organizatorzy protestu ogłaszają milionowy marsz protestacyjny. Rząd amerykański odmówił komentarza. Siły amerykańskie kontynuują formowanie się bardzo blisko strefy wykluczenia całej floty. Minister Obrony Narodowej ogłosił już wczoraj, że personel wojskowy będzie liczył co najmniej 35 000 żołnierzy w tym regionie w nadchodzących dniach. Wiadomości z innej beczki. Kryzys bananowy. W związku z ostatnimi wydarzeniami na wyspie Lingshan, światowy lider eksportu bananowego tonie w długach lub po prostu splajtował. Od czasu ewakuowania wyspy ceny bananów gwałtownie podskoczyły na giełdzie. Liderzy branży bananowej stoją obawy, że działania amerykańskie zniszczą plantacje bananów w całym regionie. Wiele tysięcy ton bananów po prostu leży w głównym porcie na Lingshan w związku z brakiem personelu i blokadą morską USA. Rozwijając troszeczkę tutaj te radyjko, nie sposób odnieść wrażenie, że Amerykanie jeżeli naprawdę wprowadzili 35 żołnierzy na samą inwazję na wyspę Lingshan, to uwierzcie mi, jeden lotniskowiec, jakim jest USS Constitution, nie miałby szans tyle zgromadzić. A nawet jeżeli weźmiemy flotę statków, któremu towarzyszyłby lotniskowiec, nigdy sam nie płynie, zawsze ma eskortę w postaci niszczycieli, krążowników, no to możemy wziąć pod uwagę, że Amerykanie wzięli kilka flot. Drugie to jest ten kryzys bananowy, który jest luźno po gawędku, jeżeli się posłucha takiej formie żartu, gdzie po prostu wynika, że wyspy Lingshan są głównym eksporterem bananów i jest to jeden z głównych ich źródeł zarobku jako niezależnego państwa. I zamknięcie, że tak powiem, dostaw z wysp Lingshan bananów sprawiło bardzo duże poruszenie inwestorów, jak i również destabilizację na giełdzie, ponieważ ceny bananów podskoczyły gwałtownie. No to niestety to wynika z tego, że wyspy Lingshan są głównym producentem bananów i w sumie to tyle. W misji Assault tak naprawdę nie mamy za bardzo radyjka mówiącego o aktualnych wydarzeniach, które mają miejsce w grze, nie licząc rozmowy między pilotami z jednostki w trakcie ataku KOR. Misja, która nie jest po Assault, jest to misja 8, czyli po prostu jak nomad wchodzi do jaskini. Mamy tam radyjko leżące bardzo blisko ruin po wyjściu z rozwalonej windy, gdzie jest niniejsza wiadomość. Andrew Jones, wiadomości ze świata. Generał Ri Chang-kyong został dziś zabity przez siły specjalne USA. Rząd Korei Północnej twierdzi, że był to zamach polityczny. Generał Kyong był wysoko postawionym członkiem Demokratycznej Partii Robotniczej Korei Północnej. Jako że radyjko też ciężko odsłuchać poprawnie, można wyczytać właśnie o tym, że Kyong prawdopodobnie miał za uszami, doprowadził do śmierci niewinnych zakładników, jak i zabijaniu członków organizacji pokojowych, czyli zbrodnie wojenne.
Nie jesteśmy do końca w stanie stwierdzić, do czego jest to nawiązanie. Wiemy natomiast, że jak gra się na początku Crysis, to Psycho wspomina o tym, że generał Kyong odpowiada za jakąś katastrofę ludności kilka lat przed wydarzeniami w Crysis. Być może jest to nawiązanie do tego. Nie wiemy, czy to dotyczy tego, co my widzieliśmy w Crysis, ale można to brać pod uwagę. Teraz przejdziemy sobie do Crysis Warhead, gdzie też znajdują się radyjka i oto ich treść. Misja Colm Ishmael. Sekretarz obrony USA James Blackburn wezwał Koreę Północną, aby oddali kontrolę nad wyspami Lingshan. Sekretarz obrony USA James Blackburn wezwał Koreę Północną, aby oddali kontrolę nad wyspami Lingshan siłom amerykańskim, odnosząc się do znaczących wygranych i przyjęcie kluczowych celów, w tym portu Hongsu, i proponuje zawieszenie broni na amerykańskich warunkach. Niejaki dziennikarz Alex Stepanobles zabiera głos z Tailunga, która jest stolicą wysp Lingshan. Mówi o eksplozjach w porcie Hongsu, czyli tego portu, który widzieliśmy w misji Szturm. Tailong jest teraz miastem duchów. Ulice niegdyś pełne rybaków i turystów są teraz puste, mówi członek pro-koreańskich sił rewolucyjnych. Koreańskie wojsko opuściło miasto wczesnym rankiem, podejrzewając, że Amerykanie przypuszczą szturm na miasto, gdy ci zabezpieczą port Hongsu. Najbardziej przypuszczoną taktyką armii koreańskiej będzie zebranie rozproszonych oddziałów i połączenie ich z głównymi siłami generała Kyonga wokół centralnej góry, pod kompleksem kopalni, gdzie Kyong ma trzymać parę kluczowych kart, gdzie na miejscu przetrzymuje bardzo ważnych zakładników. Premier Chin Ling Liu wezwał do natychmiastowego zaprzestania wzajemnej agresji Korei Północnej i USA. Namawiał on wówczas do rozpoczęcia negocjacji między Waszyngtonem a Pjongjangiem na fali protestów w Pekinie, Szanghaju i wielu innych miast, które wywołały nacisk na premiera Chin w celu podjęcia konkretnych działań. Dziennikarz Lee Martin mówi, że kryzys na Pacyfiku spowodował światowe oburzenie. Delegacja chińska wyraziła swe oburzenie spowodowane arogancją amerykańskich odpowiedników. Zwoływane zostały specjalne obrady kryzysowe. Istotnym punktem przebiegu obrad były właśnie wyspy Lingshan. Po raz pierwszy od 2 dekad Chiny zwołały obrady kryzysowe. Temat zawieszenia broni zszedł na boczny tor i zostanie poruszony później. Jakakolwiek decyzja zapadnie, będziemy na nią wyczekiwać. Z niniejszej wiadomości troszeczkę pogmatwany, bo sam nie mogłem zrozumieć, a mój kolega tym bardziej. Jasno wynika, że tutaj lekkie nieprawidłowości, bo okazuje się, że wyspy Lingshan mają miasteczko i jest nią stolica Tailung, czy tam Tailung. Czytać może być inaczej troszeczkę. Gdzie Koreańczycy stacjonowali, ale opuścili miasto, bojąc się, że Amerykanie zbombardują je. I co ciekawe, niby ludność cała wysp Lingshan została ewakuowana, ale jednak stolica nie została opuszczona, a troszeczkę wychodzi tutaj dziwna rzecz, niby Koreańczycy ewakuowali ludzi, a zostawili jednak w stolicy. To jest troszeczkę dziwne. Ponadto sama próba Koreańczyków z przegrupowaniem się z siłami generała Kyonga i ogólnie to, że ingerują w te sprawy wojskowe, czyli w sprawę konfliktu Korei Północnej z Amerykanami, ingerują Chiny, które są zaniepokojone, to też jest troszeczkę bardzo podejrzane. Być może jest to spowodowane tym, że jednak Korea to jest ich sojusznik i tutaj rozpoczyna się konflikt interesów. To, że też ludzie się buntują, może się nie podobać jakakolwiek forma wojny, prawda, bo jednak na tym cierpią cywile i nikt nie chce, żeby konflikt się powiększył, bo jednak oba mocarstwa, tak jak Korea Północna czy Stany Zjednoczone, posiadają bomby nuklearne, więc tutaj mogą pójść bardzo mocne argumenty jednej i drugiej strony. Ogólnie to są po prostu wiadomości, tak jakbyśmy oglądali w telewizji, więc całkiem ciekawe tutaj
Bardzo ciekawe spostrzeżenie tutaj widzimy, jako osoby z zewnątrz, nie biorące udziału w konflikcie. Przejdźmy teraz do misji drugiej, Shore Leave. Ponownie Andrew Jones, BBC News. Rozmowa ma miejsce z admirałem Morrisonem, który jest zwierzchnikiem sił Stanów Zjednoczonych, które przypuściły szturm na wyspie Lingshan i aktualnie jest admirałem okrętu flagowego całej operacji USS Constitution. Admirał Morrison ujawnił, że wojsko amerykańskie osiąga oszałamiające sukcesy przeciwko wojskom koreańskiej armii ludowej na wyspach Lingshan. Rząd z Pjongjangu potwierdza, że ponosi ciężkie straty i podtrzymuje zdanie, że działania USA są nielegalne i wbrew prawom międzynarodowym. Tym samym zarzuca USA, że ryzykuje życiem cywili swoim pochopnym i agresywnym zachowaniem. Admirał Morrison nie odpowiedział na zarzuty, lecz powiedział, że wyspy wkrótce powrócą pod kontrolę USA. You want guarantees, buy a toaster. Misja przedostatnia, From Hell's Heart, BBC World News, Andrew Jones. Biały Dom ogłosił o 8 wieczorem lokalnej strefy czasowej, że siły USA poczęły swoje pierwsze uderzenie na koreańskie pozycje na wyspie Lingshan. Wcześniejsze raporty sugerują, że głównym celem był port Hongzhou na południowym brzegu wyspy. Chiński premier otwarcie wystąpił przeciw amerykańskiej agresji na Pacyfiku. Biały Dom natomiast broni swoich działań, tłumaczy, że USA nie mogą dalej pozwolić, by koreańska armia ludowa kontynuowała swój program czystek etnicznych. What are they doing, man? Teraz przechodzimy do Old Fury, czyli ostatnia misja z Crisis Warhead. Rosyjski satelita wykrył anomalię. Alex Stepanobles mówi o ewakuujących się wojskach amerykańskich. Mówi, że Amerykanie ponieśli ogromne straty, lecz wojsko nie ujawniło z jakiej przyczyny. Niniejszym jednak w aktualnej chwili wyspę Lingshan otaczają ogromne chmury, będące czystą anomalią, ale jednak to anomalię potwierdza stacja meteorologiczna w Nottingham. W niewyjaśnionych okolicznościach powstał zimowy mikroklimat. Anomalia ma perfekcyjny kształt kopuły i pokryła większość archipelagu. Nikt nie wie, czym jest i skąd się to wzięło. Alex Stepanopoulos mówi z USS Dina. 3 mile od wybrzeża Tailongu. Anomalia jest największą anomalią meteorologiczną w dziejach ludzkości. Wedle wielu osób jest to swego rodzaju iluzja optyczna. Szanowni Państwo, podsumowując tutaj wszystkie radyjka, mamy już jakiś obraz konfliktu na wyspie Lingshan oczami cywila z innych stron świata. Co troszeczkę też nam fajnie pokazuje, co świat uważał na temat całego tego konfliktu i tego, jak był odbierany w różnych kuluarach. Możemy tu widzieć to jako dosłownie samowolkę Koreańczyków, agresję amerykańską, która nie pozwala, żeby inny kraj zwiększył swoje wpływy. No i też jednocześnie widzimy tutaj fajnie, bo jednak to jest taki troszeczkę fajny klimacik, kiedy my widzimy to w ten sposób cywilu, ponieważ nie mieliśmy przedstawione w Crysis 2 na przykład, jak cała ta zaraza, jaka tam była w Crysis 2, cały ten wirus manhattański został odebrany u innych państw na całym świecie, oczami zwykłych cywili, w formie wiadomości. No było oczywiście tam urywki, ale w Crysis 1 o dziwo jest tego więcej. I naprawdę z tych radyjek możemy wyciągnąć wiele ciekawych informacji, które nie pojawiły się w grze. Pierwszą jest właśnie, że ten port, który my jako Nomad i Psychol podbijamy, jest to port Hongzhou. Praktycznie Hongzhou, jeden diabeł. To jest największy prawdopodobnie port na Lingshan. Przechodząc Crysis 1 i Crysis 2, wiemy, że to jest praktycznie na pewno jeden taki największy port. Drugi port jest w Crysis Warhead po drugiej stronie wyspy, jednak raczej to jest taki niewielki
Bardziej do taki, nazwijmy to, do prac ogólnych, taki, żeby statek mógł się zatrzymać, nie? Na pewno nie jest to taki duży handlowy, jak to jest przedstawiony w Crysis 1. Bynajmniej jeszcze jest mowa o mieście, który ani razu nie został wspomniany bezpośrednio w grze, ani nie zostało, że tak to ujmę, opisany i w ogóle nie było miało miejsca w ogóle tam żadna misja. To jest właśnie stolica wysp Lingshan i nie jest ją Tai Lung. Tak, mówię tak jak nazwę głównego antagonisty z Kung Fu Pandy 1, więc może być Tai Lung. Ma swoje miasto, jest to stolica, miasto, które nawet nie jest opisane dokładnie gdzie leży. Jeżeli jest wspominane w komunikacie, że 3 mile od wybrzeża Tai Lungu, to znaczy, że to miasto jest na wybrzeżu. I jest pytanie, gdzie to dokładnie miasto leży, bo ani razu tak naprawdę o nim nie wspomnieliśmy. Ponieważ bynajmniej ta wioska z misji Recovery nie nadaje się na to miasto, no chyba, że coś by się różniło, ale przede wszystkim musieli być tam mieszkańcy, więc absolutnie ta wioska to nie jest to miasto. Więc no pozostały jakieś tajemnice, bo nie wiemy dokładnie czemu w stolicy była ludność, dlaczego w ogóle misja nie była w mieście, bo może właśnie dlatego, że skupiała się na naukowcach i na ściganiu kontenera, w którym był zawarty obcy, jak to w Crysis Warhead było. Więc nie było potrzeby w ogóle robić misji, albo w ogóle wspominać za bardzo o stolicy wysp Lingshan. Choć to może być kluczowe w kontekście przyszłych materiałów odnoszących się do tego, co się z wyspą Lingshan działo po wydarzeniach z Crysis 1. Kolejną rzeczą warto odnotowania jest niejaki USSD. Na to oznacza, że mamy kolejny statek, prawdopodobnie lotniskowiec, ale to jeszcze będę musiał zweryfikować. Więc na razie zostawiam w formie ciekawostki i zorientuję się ja później, co to jest za statek i jakiego jest typu. Akt drugi. Prawda o Koreańczykach. Prawda była taka, że Koreańczycy doskonale wiedzieli o, nazwijmy to, świątyni kryjącej się na tej wyspie, a wszelkie wizje czy sny, które mieli koreańscy żołnierze wyposażeni w nanoskafandry, potwierdza tą teorię. W samym komiksie opisującym wydarzenia po Crysis 1 o tym jest mowa, a dokładnie w trakcie rozmowy Paka do proroka. Koreańczycy wiedzieli o archeologach i ich potrzebowali. Zdawali sobie doskonale sprawę, że Amerykanie wkrótce zareagują, i doskonale to przewidzieli, bo dokładnie 7 dni później Amerykanie zaatakowali. Przez ten czas Koreańczycy zorganizowali twardą mobilizację wojsk, którą posłużyli się do przygotowania umocnień obronnych na wyspie. Wymuszona ewakuacja ludności miała zapewnić tylko w teorii bezpieczeństwo dla mieszkańców. Chodziło tylko o to, by żadne informacje nie wydostały się poza wyspę oraz to, że cała operacja miała mieć podobno charakter operacji humanitarnej. Chociaż patrząc na przeszłość Lee Chang-kyonga, który według informacji od psychola mówi, że ten jest odpowiedzialny za katastrofę ludności kilka lat wstecz, może to sugerować, że ewakuacja ludności wcale nie musiała być ewakuacją. Tym bardziej, że podobno stolica Lingshan wciąż była właśnie pełna ludzi. Chociaż grając w Crysis nie byliśmy bezpośrednimi świadkami mordowania całych grup ludności, to jednak my jako gracze możemy znaleźć wskazówki świadczące o tym, że te były bynajmniej brutalne. Po opuszczonych domostwach, pełnych jedzenia i wyposażenia można śmiało stwierdzić, że wysiedlenie było agresywne, rozbite okna, przewrócone meble i śmieci w koło. Jednak Koreańczycy dopuszczali się morderstw lub agresywnych zachowań. Sam Kyong zabił cywila naukowca na oczach Nomada i Heleny Rosenthal w misji Awakened. A zwiedzając wyspy Lingshan nie sposób nie znaleźć wskazówek, że kto nie podporządkował się armii ludowej, to czekał go szary koniec. Co do aktów łamania konwencji praw człowieka przez Koreańczyków, to zdecydowanie pokazuje to Crysis Warhead. Misja Below the Thunder jasno nam pokazuje, jak Koreańczycy nie tylko dbali o swoich, ale także bardzo źle traktowali jeńców wojennych. O ile sama chęć zabijania po schwytaniu Michaela Sykesa jest zrozumiała ze względu na jego założony nanoskafander, to jednak w misji z kopalnią jesteśmy świadkami rzezi na US Marines.
którzy zostali rozbrojeni, schwytani i zostali po prostu rozstrzelani. Amerykańskie wyposażenie przyjęli stojący niedaleko Koreańczycy, którzy mieli wyposażone chociażby działko Gaussa i które używają przeciwko nam, graczowi. Normalnie w ich armii ten rodzaj wyposażenia nigdy nie występował. Tak więc, przechodząc do podsumowania tej części wypowiedzi, Koreańczycy byli nieprzewidywalni, agresywni i ta tak zwana ewakuacja ludności wcale nie musiała, albo bynajmniej częściowa, bo według raportu przecież były podobno czystki etniczne, co tutaj jest jeszcze całkowicie dużą tajemnicą, ponieważ nie jesteśmy do końca w stanie stwierdzić, czy chodziło tylko o poglądy polityczne, czy może o to, czy obywatele Lingshan uważali się większościowo za obywateli północy Korei, czy może Filipin, czy może jeszcze inaczej. Ten temat jeszcze pozostawia otwartą furtkę do omówienia. 14 sierpnia, mniej więcej kilka godzin po północy, Amerykanie oficjalnie rozpoczęli operację na wyspach Lingshan. Jak dobrze pamiętam, operacja obrała złą drogę, gdyż śmierć poniosło 2 członków oddziału Raptor. Z dowódcą oddziału Raptor, który zaginął, choć już został oficjalnie uważany za zabitego. W wyniku tego oraz nacisku politycznego Amerykanie zdecydowali się przeprowadzić otwarty atak na wyspę. Nomad i Psycho zostali oddelegowani pod dowódcą Stricklanda, który miał być głównodowodzącym wszystkich sił amerykańskich lądowych i powietrznych na wyspie. Według radia Amerykanie mieli do dyspozycji 35 000 żołnierzy, co na tak mało wysp było wręcz ogromną ilością. Co do danych koreańskich, to nie jesteśmy pewni, ale wiemy, że Korea Północna takimi danymi się nie dzieliła, a nawet jeśli, to byłyby one sztucznie zaniżone. Amerykańscy spadochroniarze zostali zrzuceni między 14 a 15 sierpnia 2020 roku w celu ataku i zajęcia kluczowego celu portu Hongsu na południu wyspy. Koreańczycy zażarcie bronili portu, będąc ich początkowym przyczółkiem oporu. Dopóki port był ich, Amerykanie nie próbowaliby przeprowadzić gwałtownego desantu i lądowania ciężkimi czołgami na wyspie. Koreańskie pojazdy przeciwlotnicze, choć zacofane technologicznie, to nadal potrafiły wyrządzić poważne szkody lotnictwu amerykańskiemu. Dobycie portu i wyeliminowanie obrony przeciwlotniczej to jednak był dopiero początek. Koreańczycy, jak widać to po misji Onslow, prowadzili typową partyzantkę. Ukryte jednostki stosujące atak z zasadzki lub okopane na otwartej przestrzeni, wykorzystując znajomość terenu na swoją korzyść. A teraz przyjrzymy się mapie wysp Lingshan. Akt trzeci. Przebieg konfliktu na wyspie Lingshan i ustalenie miejsca konkretnych misji w Crazies. Szanowni Państwo, tutaj jest niniejsza mapka od Protnemeka, który tworzył swój film i posłużył się na rozmieszczenie konkretnych misji w Crazies 1. Crazy Warhead ja jak na razie nie znalazłem. Jeżeli wy macie, to bardzo bym chciał, żebyście mi podesłali, ale bynajmniej są duże różnice, bo mam 3 rodzaje map. Mam tutaj mapę bezpośrednią, jeżeli chodzi o co występuje w grze. Mamy tu mapę jego autorstwa i mamy to, co tej części występuje w internecie. Pierwsze co, na przykład jeżeli porównamy tą mapę, to nie są one zbyt szczegółowe, no oczywiście nie ma żadnego miasta, nie ma tak dalej, są bardzo duże rozbieżności w każdym z nich. Ale zacznijmy od Protnemeka i jego mapy. Mamy tutaj 2 misje, które się zdecydowanie zgadzają. Jest to misja pierwsza, kontakt, druga, recovery i trzecia, w sumie się zgadzają. I tu pojawia się problem z jedną, gdzie jest 4. misja. On ustalił, że jest tutaj misja Assault, co całkowicie odbiega od tego, co my tu mamy, ponieważ przede wszystkim obróćmy mapę tak, jakby to było normalnie w grze. Byłoby ona w ten sposób. Pierwsza misja, mająca miejsce o tutaj, zgadzałaby się. Druga tutaj. Trzecia gdzieś mniej więcej dotąd. I według niego 4. misja Assault powinna być o tutaj. Nie może tak być, co już powiedziałem wcześniej, ale teraz wam to wizualizuję lepiej, ponieważ no po pierwsze za szybko, nie zgadzałoby się to z południową częścią mapy, gdzie było tutaj. Tutaj też nie, ponieważ całkowicie kształty się tutaj nie zgadzają, ponieważ tak się nie prezentuje wybrzeże. Ponadto nawet jeżeli by było tutaj, no to idąc na takie myślenia, gdzie był tunel, czy idąc na wschód, no to by tutaj byłoby akcja
5. misji ich tak naprawdę 6. mapy są po prostu no nierównomierne. No, nawet jak to się rozciągnę, góra tutaj wielka, która się powinna rozwijać, no to misje powinny być tutaj. No są duże rozbieżności. Tak czy siak tutaj kolega zrobił o tak i tu się tutaj dużo nie zgadza. On po turkusowemu umieścił misję z witolami. Tutaj są wykopaliska, tutaj się odbywa misja Paradise Lost, potem Exodus. No, za dużo nieprawidłowości. Według mnie, no sorry Protnemek, your map is not correct. It's my opinion. Więc no, to nie jest po prostu coś, z czym się zgodzę. No dobra, więc jak powinno być? Tutaj przychodzi moja minimapka. Wiem jak wygląda to na szybko w Photoshopie, żeby ustalić mniej więcej jak to powinno wyglądać. Ponieważ jeżeli odpalacie menu gry i będziecie obserwować jak to menu gry wygląda, nie będziecie nic wciskać, będziecie widzieć pokaz dokładnych lokalizacji mniej więcej danych misji. No więc przybliżenie jest na tą strefę, gdzie jest misja pierwsza, misja druga, trzecia, polecenie w dół idealnie. Tutaj powinno być to właściwie głębokie wcięcie, którego o dziwo nie ma. Tutaj są inne wcięcia, jak widzicie. Więc na czerwono jest ustalone, że to jest misja czwarta, pomarańczowo, bo tutaj tunel łączący, bo ogólnie misja jest powinna być wydłużona, więc powinno być tutaj ogólnie jak sobie usuniemy tutaj oznaczenia, no to tutaj widzimy wykopaliska. Na czerwono to jest góra, tutaj góra się zaczyna i ogólnie ma bardzo duży obszar. Na różowo uwzględniłem 2 misje, zarówno Paradise Lost, jak i Exodus, gdzie opuszczają. Na szaro jest mniej więcej, bo to wiadomo dolina tam wzgórz i tak dalej, gdzie latamy witolem i wylatujemy gdzieś tutaj pod koniec i lecimy na wschód, mniej więcej do miejsca, gdzie stacjonuje Oasis Constitution. Więc tak mniej więcej prezentuje się według mojej opinii rozmieszczenie misji do Crazy's 1. A co z Crazy's Warhead, pewnie zapytać. Tutaj jest pies pogrzebany, ponieważ tu trzeba ustalić mniej więcej po kształcie. Ponieważ ja tutaj mam bardzo niewyraźną grafikę, a musiałbym odpalić zarówno Crazy's 1, jak i Crazy's 2. Znaczy twoja plot, musiałbym odpalić Crazy's Warhead, to możemy stwierdzić, że wydarzenia mają po drugiej stronie wyspy. Co za tym idzie? Jeżeli mamy na południu i Nomad został wysłany w pogoni za Kyongiem i uratowaniem naukowców i jego akcja odgrywała się w tej części południowo-wschodniej części wyspy, logicznie jest założyć, że Psychol walczył na północy i to jest gdzieś ten obszar. Co z około powinny pierwsza i druga misja być bardzo blisko siebie. Możliwe nawet, że gdzieś by zahaczałyby o tutaj, ale mówię, to jeszcze kwestia do ustalenia i prawdopodobnie jeszcze powstanie materiał, gdzie akcje miały oczywiście Crazy's Warhead. Druga sprawa jest ustalenie, gdzie mieściła się tak naprawdę stolica wysp Lingshan, Tai-Lung, którego tak naprawdę nie było w grze, wspominałem dokładnie jego lokalizacja. Wiemy natomiast z radia można wnioskować, że powinien być gdzieś na wybrzeżu. Jako że akcja nie działa się za bardzo w tym rejonie, tutaj może zaznaczę, żebyście widzieli przynajmniej jakimś kolorem może takim powiedzmy turkusowym. Nie było akcji w tym oto rejonie. Może, przynajmniej nie powinno być tutaj, bo jeszcze jest do ustalenia właściwie dokładna lokalizacja wysp Lingshan, to tutaj mamy oczywiście lokalizację mniej więcej, gdzie powinna być stolica wysp Lingshan, ale to nie jest jeszcze do końca pewne, bo po pierwsze, Crazy's Warhead wiemy, że gdzieś dzieje się na północy, nie wiemy jednak jak bardzo oni odchodzą od tamtych rejonów, nie wiemy czy się gdzieś to tutaj nie miesza po środku, bo pamiętajmy, że w pewnym momencie w Shore Leave Psycho wskakuje do łodzi podwodnej i oni pomimo tego, że wypłynęli na głębokie wody, jakimś cudem, powiedzmy, no sobie płynęli i nagle zawrócili. I nie znamy ich przyczyn, dlaczego oni zostali na wyspie, czy oni naprawdę nie zdążyli wypłynąć, że zastąpiło zamrożenie. Czy oni może płynęli, bo chcieli jakimś cudem płynąć pod wodą i w pewnym momencie wyczaić, kiedy mogą przebyć między blokadę morską
sił amerykańskich. No, nie znamy tutaj dokładnie przebiegu tych działań i pozostaje nam teoria. Gdzieś oni musieli wrócić. I teraz nie wiemy, czy to jest zachodnie wybrzeże, wschodnie wybrzeże, czy to dalej na północnym. Postaramy się to jeszcze ustalić, ale to już pewnie będzie inny film, bo Chris Warhead też troszeczkę trzeba będzie posiedzieć, przeanalizować, poczytać, przejść grę jeszcze raz. I bo na przykład w Crysis 1 kształt misji się zgadza i kierunek, czyli jak mam ustawioną misję, to tak się prezentuje jak z tą prawdziwą mapą świata, tak jak tu widzicie, nie? Czyli no jesteśmy na Asul, no to my zaczynamy na górze według tej mapy, potem na południe, no to samo było z tym. Ale no, jak mówiłem, to jest wszystko jeszcze do ustalenia, będę wycinał, będę się w to jeszcze bawił, więc teraz tak na dziko, ale jeszcze się ustali. Tematem, który jeszcze powinniśmy poruszyć w tym akcie, to jest właśnie ogólny przebieg wojny. No to przechodząc do Crysis 1, no to siły amerykańskie szły znacznie szybciej niż to było na północy. Widać, że tam nie było bezpośrednio lądowań. Psychol, jak i oddziały Marines ruszyli tam pojazdami ciężarowymi i wpadali w multum zasadzek koreańskich i tam sytuacja była bardziej przekichana. Nie sposób też stwierdzić, co się stało z siłami amerykańskimi i koreańskimi w Crysis Warhead po tym, jak nastąpiło zamrożenie i utworzenie się kopuły, która no, zamroziła wszystko w koło. Więc jeżeli naprawdę to zamrożenie nastąpiło, to musieli znaleźć się bardzo dużym obszarze działania. Jeżeli działania, które my widzieliśmy w Crysis 1 i Crysis Warhead, konsekwencje do tego było to samo, co w Crysis Warhead, kurczę, już kombinuję, to jakim cudem góra wybuchła tak mocno, że zahaczyła te rejony, w których te rejony byli daleko na północy, powiedzmy. Jakim to znaleźli się bliżej? Być może wpłynęli gdzieś tutaj do sadzawki i wjechali z powrotem. Może to tutaj było na przykład. Może coś Koreańczycy kombinowali, a może od samego początku to było zmyłka. No kurczę, nie wiem, naprawdę jest za dużo nieprawidłowości w Crysis Warhead, które no, zostały pominięte i pewnie nie zostały nigdy rozwiązane, bo prawdopodobnie nie stracili kod źródłowy gry. Że dlatego Crysis Warhead się nie doczekało rozszerzenia, remasteru chociażby. No i mamy teraz dylemat bardzo duży, bo wszystko to teraz teoria, możemy gadać, a może to nie mieć nic wspólnego z prawdą. Natomiast wiemy, że Koreańczycy ponieśli ogromne straty, nie odnieśli żadnego zwycięstwa, że tak powiem, nie utrzymali świątyni, nie otrzymali tego, co planowali, czyli nieograniczonych źródeł energii, nie otrzymali rozwoju technologicznego, stracili dwóch dowódców, jakim pułkownik Lee, czy właśnie generał Ri Chan-kyong, więc stracili dwóch ważnych ludzi na stanowiskach wojskowych, stracili multum żołnierzy, stracili multum środków, stracili statki, które zostały zniszczone. Jak w Warhead widać, kiedy Amerykanie ostrzeliwują te krążowniki i sami potem Amerykanie rozpoczynają blokadę wyspy. Wiemy, że Koreańczycy mieli tą łódź podwodną z czasów sowieckich, przez co jakby ona wypłynęła na głębokie wody, nie byłaby możliwe znalezienie jej. Jeżeli oni znajdują się na wybrzeżu, a patrząc na kształt tej misji, której my jedziemy poduszkowcem, znajdujemy się bardzo blisko brzegu. Dosłownie jakbyśmy znajdowali się na zatoce. Może być też tak, że to było gdzieś właśnie w tym rejonie, nie? Bo też musi być gdzieś ten port numer 2, więc no może być tu, może być tam. Jakim cudem oni wypłynęli, ale jednak wrócili. No i kolejna rzecz, że była ta kolej, którą jechali, było gdzieś też lotnisko, które wcześniej mieli Amerykanie, oni je zajęli, opuścili je, bo rozpoczęła się inwazja Cepidów, którzy no, wypychali wojska amerykańskie, Amerykanie zaczęli zwiewać, a Koreańczycy przyjęli te ich sprzęty, by móc potem to wykorzystać, by móc zbiec potem z wyspy Lingshan i przewieźć sprzęt do tego nieaktywnego Cepida do Pjongjangu, do Korei Północnej. Tak więc, co do strat, nie ma oficjalnych liczb, ile obie strony konfliktu straciły ludzi.
Wiemy na pewno, że największymi przegranymi są Koreańczycy, którzy nic nie zyskali, ale Amerykanie są o wiele lepsi, bo ogólnie amerykańskie siły, które tam były, poniosły pyrrusowe zwycięstwo, gdzie no pokonali Koreańczyków, a ponieśli ogromne straty, stracili dużo sprzętu. Ludzi multum zginęło, zginął głównodowodzący major Strickland. Marynarka wojenna też ucierpiała i tutaj przechodzimy do kwestii marynarki, ponieważ mamy oczywiście wyspę Lingshan. Możemy sobie nawet usunąć tutaj wszystkie te kolorki i wiemy, że mniej więcej gdzieś w tej części mieliśmy tutaj flota, no to była tutaj flota sobie amerykańska i wiemy, że mieliśmy aż 4 lotniskowce w samym trylogii Crysis. Znaczy, mieliśmy w Crysis 1, Crysis Warhead łącznie jest i książce nawet, czy tam komiksie jest wspomniany jeden z lotniskowców i ogólnie w sumie mamy 4 lotniskowce. Jeszcze muszę zweryfikować, czy jest nie też 5. Niejaki okręt, ale nie wiem, czy to jest lotniskowiec, bo na pewno są 4 lotniskowce. I jeszcze jest okręt, który muszę zidentyfikować, USS Dina, czy to jest lotniskowiec, czy może krążownik, czy może jakiś inny statek, więc będę musiał to przejrzeć szybciutko. Natomiast wiemy, że jeżeli Amerykanie mieli te 35 000 ludzi, nie mogli jednym lotniskowcem po prostu zabrać się z taką ilością ludzi, bo oczywiście są sprzęt, nie tylko żołnierze, oczywiście są samoloty, czołgi, witole, więc to jest po prostu ogrom sprzętu. I skoro rozpoczęli nie tylko lądowanie w porcie Hongsu, który miał być jednak głównym miejscem lądowań tych wojsk, gdzie witole mogły spokojnie wylądować z czołgami i same rozpocząć potem atak. Ludzie też musieli jakoś się zabrać. No Hongsu to miało być jednocześnie rozpoczęło blokadę morską wysp Lingshan, a jednocześnie rozpoczęło desant wojsk amerykańskich na wyspę. Ale też Koreańczycy rozstawili się w różnych częściach wyspy, w głąb wyspy, chcąc unikać kontaktu właśnie na wybrzeżu z siłami amerykańskimi, bo byliby bez szans, nie mieli takiego mocnego lotnictwa, oczywiście, bo potrafili nawiązać walkę, ale nic poza tym, ale pod względem walk morskich byliby w bezużytecznym stanie. Ale w lądzie już mogli zadać niezłe straty. I teraz mieliśmy ustalić siły amerykańskie, no mówię, 4 lotniska są wspominane. Jest USS Constitution, będący okrętem flagowym całej operacji na wyspie Lingshan. To jest pierwszy lotniskowiec. Drugim jest USS Lexington, no już to jest znany lotniskowiec stosunkowo chyba przez wszystkich. Wielokrotnie w różnych seriach gier, filmów, w prawdziwym życiu jest wspominany ten lotniskowiec. I ogólnie go kojarzę jako taki statek, który kiedyś zatonął. Oczywiście już jest współczesny koncept tego lotniskowca, ale to już inny temat. Trzeci lotniskowiec USS Independence, jak dobrze pamiętam, to jest właśnie chyba z komiksu. Jeżeli nie Independence, to inna nazwa, najwyżej wam się wyświetli teraz na ekranie poprawna wersja, bo też będę musiał zweryfikować, w komiksie występuje, ale jako okręt, który miał płynąć na wyspie Lingshan, więc prawdopodobnie on gdzieś znajdował się znacznie dalej niż siły głównodowodzące USS Constitution. Na pewno był jeszcze lotniskowiec USS Maine, który w Crysis Warhead jest ten, który został stracony, znalazł się na tyle bardzo blisko wybrzeża, że został zamrożony. Można więc to wnioskować, że mniej więcej mogłoby ta akcja naszego Crysisa Warheada mieć miejsce. No kurczę, może być miejsce gdzieś, gdzie jest wnęka, nazwijmy to takie wcięcie, tak w lądzie, nie? Statek był bardzo blisko lądu, więc był zakotwiczony wyglądał. Ludzie, którzy tam w środku, my możemy zobaczyć, że zginęli, bo od bardzo gwałtownej, niskiej temperatury, no bo logicznie, że żaden organizm żywy tego nie przeżyje, no to ludzie po prostu zajmowali się sobą. Normalnych tam widzimy żołnierzy, normalnych oficerów, majtków pracujących normalnie w stołówce też. No kurczę, to wygląda dosłownie nienacka, więc
akcja ta może być miejsce gdzieś o tutaj, gdzieś na wschodniej już części wyspy Lingshan, więc to jest kwestia jeszcze do ustalenia. I to już jest 4. lotniskowiec, ale jeszcze muszę zweryfikować ten właśnie lotniskowiec, czy tam statek, którym już wspominałem wcześniej. Na pewno są 4 wspominane, z czego 3 mogły zostać zniszczone, bo Lexington też znalazł się za blisko. Jak jesteśmy w USS Constitution, to słychać, jak rozmawiają ludzie o tym, że Lexington znalazł się za blisko i zaczął obrywać. Więc można zrobić nawrotkę i oberwali. Nie podali dokładnej lokalizacji, czy na północy, czy na wschód, czy na zachód. Wiem, że my jesteśmy tutaj mniej więcej, tutaj gdzie ten niebieski, jasne, na wodzie. Gdzieś w tym obszarze my jesteśmy jako nomad i czekamy na rzucenie atomówki na wyspę Lingshan. Tylko tyle, aż tyle, nie? Lexington został zaatakowany, tracimy z nim łączność dosłownie kilka chwil przed tym, nim Morrison nakazuje rzucić atomówkę. No to main, to straciliśmy już wcześniej, bo znalazł się za blisko promienia Cepidów, no i został zamrożony. No i ten Independence to taki, który miał coś tam wspomóc, płynął w stronę Lingshan, prawdopodobnie on nie był delegowany do tej operacji, chociaż nie wiemy, bo ten komiks mocno daje w kość pod względem logicznym i ogólnie nie lubię go, bo zabija nomada. Bardzo mocno niszczy trochę też kanon tam znajdujący się i jeszcze motyw cofania w czasie i ogólnie wymiarów. To już w ogóle jest absurd, którego ja nie lubię, ale to już inny temat, dlaczego ja bardzo tak ten komiks mocno nie lubię analizować. Jeżeli ten okręt, który już wspominałem wcześniej, zapomniałem nazwy, okaże się kolejnym lotniskowcem, jeżeli okaże się lotniskowcem, to będziemy mieli, uwaga, potencjalnie 5 lotniskowców, a każdy lotniskowiec zawsze powinien mieć w teorii obstawę. Zawsze. Ponieważ lotniskowiec sam w sobie jest bezbronny. Kto grał w World of Warship, czy takie gry wojenne, walcząc statki na statki, to wie doskonale, że lotniskowiec to bazował na samolotach. A lotniskowiec raczej nie miał ochrony przed okrętami podwodnymi, przed niszczycielami z rakietami, no i ogólnie był po prostu pływającym lotniskiem bardziej niż takim statkiem, który nawiąże bezpośrednią walkę z innym statkiem. Więc wszyscy wiemy, o co chodzi. I w ten oto sposób kończymy ten akt, że do końca wiele rzeczy jest tutaj tajemnicą, bazujemy na mojej teorii, na mojej logice i na tym, co wyniosłem dotychczas swojej wiedzy na temat Crazisa, no i troszeczkę też logicznych, jak po kształtach mapy, jak przechodzimy grę i mniej więcej co, gdzie i jak, prawda? Mówię, ten obszar jest, może powinien być gdzieś tam stolica, jakim powinien być ten Tai Lung, ale czy to na pewno tu, czy może na lewo, czy może na północy też powinien być, czy może gdzieś jednak w centrum, nikt nic nie powinno być na wybrzeżu tak naprawdę. Ale czy tak naprawdę jest, nie wiemy. Twórcy zostawili to jako forma taka, gdzie widzimy czysty background, jak to wygląda zza kulis, ale bez potencjalnych szczegółów. Widać, że sami do końca nie wiedzieli, jak to rozpisać. Oczywiście logicznie jest, że skoro to jest państewko niezależne, to musi mieć jakąś swoją stolicę, muszą być jakieś aglomeracje miejskie. I w wyniku tych działań jednak stwierdzili, że może lepiej, żeby nie pojawiło się w grze, więc gdzieś to powinno być tam, gdzie misje się nie odbywały. A gdzie? No cóż, nie powiemy, niech sobie ludzie się domyślają. No trudno, jakoś to poradzimy. Ale jeżeli jesteśmy pewni, że ten statek, którym był korespondent wojenny, bo to pewnie korespondent wojenny, mówił o stolicy, że znajduje się 3 mil od stolicy, u wybrzeży stolicy, no to muszą być gdzieś po prostu na oceanie, na wodzie, więc jakim statkiem tam jest, jeszcze ustalimy i na razie to tyle. Akt 4. Przedstawienie Koreańczyków w Crazis i ogólnie Koreańczycy w świecie Crazisa. Szanowni Państwo, nie będę ukrywał, że Koreańczycy są nieco inaczej przedstawieni niż to, co widzimy w prawdziwym życiu. Korea Północna nie jest tak zacowana, zamkniętym krajem. Wręcz przeciwnie, są otwarci,
nawiązali stosunki dyplomatyczne i biznesowe z Chinami, skupując od nich sprzęt i stając się potężną gospodarką w regionie, a nawet i w całym świecie. Cała operacja Koreańczyków na wyspie Lingshan jasno i klarownie pokazuje Koreańczyków plan, jakim było bez wątpienia zajęcie wyspy w celu pozyskania ukrytej świątyni i pozyskania z niej technologii. Oczywiście, żeby nie było, że łamią prawo międzynarodowe, musieli znaleźć zasłonę, pretekst i w tym przypadku była tak zwana pomoc humanitarna dla mieszkańców wyspy Lingshan w celu ocalenia ich przed trzęsieniami ziemi i cała ta otoczka z naukowcami, że niby sobie z nimi współpracują, a tak naprawdę ich trzymają wbrew ich woli i każą pracować. Koreańczycy mieli świetny plan, ale oczywiście nie mogli oni dłużej oszukiwać, bo oczywiście później wkroczyli Amerykanie. Koreańczycy mieli bardzo pokaźne siły, ale jednak ucierpieli doszczętnie. Co widzimy chociażby grając w Crazysa, że Koreańczyków zginęło bardzo wielu. Nie osiągnęli żadnego założonego celu, nie pozyskali technologii, chociażby do Pjongjangu nie dostarczyli nic kompletnie przydatnego, no i zginęli chociażby nie tylko ludzie, ale też dowódcy. Między innymi Kyong, który prawdopodobnie był jednym z ważnych ludzi prezydenta Korei Północnej, czy dyktatora, jak to woli. Oczywiście, Koreańczycy po całej tej operacji na wyspie Lingshan nic o nich tak naprawdę nie wiemy. Koreańczycy w ogóle nie są już przedstawieni w kolejnych częściach Crazy 2 czy 3, przez co można odnieść wrażenie, ale to jest moja opinia, że Koreańczycy ogólnie byli kolosem na glinianych kołach. Owszem, posiadali jakieś tam technologie, byli nawet w czasopismach nazywani kolejnym tym, że Pjongjang jest stolicą technologii, że się rozwijają, że mają już drugą na świecie gospodarkę świata, ale ten incydent na Lingshan miał sprawić, że oni teraz nagle stracili cokolwiek z tego? No, jak dla mnie to po prostu była już wtedy propaganda, a ta propaganda, którą można usłyszeć, którą wam przedstawiłem, jasno pokazuje, że Koreańczycy mają fajną gadkę, ale w rzeczywistości nie ma się do tego, co my widzimy. Bo oczywiście Koreańczycy mieli tam sprzęt, ale tylko te nanoskafandry były najnowocześniejszą technologią, kiedy oni używali przestarzałe czołgi, ba nawet na Crazy Warhead użyli prosowiecką łódź podwodną, którą chcieli przetransportować ten kontener z obcym, gdzie się włamał psychol, więc Koreańczycy zostali przedstawieni negatywnie i tak naprawdę afiszowanie ich, że mają wysokie technologie, wysokie mniemanie o sobie, to tego o tym świadczy, że mają wysokie mniemanie o sobie. No i tak naprawdę to, że nie pojawili się żadna wzmianka o nich, może świadczy właśnie, że to, że oni byli kolosem na glinianych kołach, może być prawdą. Co do Amerykanów, ci też nie odnieśli za bardzo. Jedynie mnie bardzo mocno zastanawia, jak wygląda opinia publiczna po tym całym incydencie na wyspach Lingshan u Amerykanów, ponieważ jak Koreańczyków bardzo mocno wspierano w pewnym momencie, tak na Amerykanów wleciały mocne żale i nacisk ze strony Chin i innych nacji odnośnie tego, co się dzieje. Wielu ekspertów wiedziało o tym, że coś jest nie tak na wyspie Lingshan, że jakieś dziwne anomalie pogodowe się tam znajdują i że Amerykanie uciekają z wyspy i przy tym giną, ponoszą duże straty. To czemu nikt tego potem nie poruszył? Dlaczego nie było wcześniej właśnie tych informacji, które mogłyby pojawić się w Crazy 2 albo Crazy 3? Zostało to całkowicie pominięte. Amerykanie jakby umyli ręce. Być może udało im się przekonać opinię publiczną, że walczyli z Koreańczykami, ponieśli duże straty, ale wygrali, nie? Ale jak to wytłumaczyć rzucenie atomówki na tą wyspę i jak ukryć potem to, co się wydarzyło? Być może powiedzieli, że były jakieś formy życia, ale je wyeliminowali, bo było zagrożenie i po prostu umyli ręce. Ponieśliśmy stratę, ale wykonaliśmy zadanie i udali, że nic się nie stało, bo przecież Jacob Hargrave nic nie wspominał nikomu o tym, że to były cepidy. Spodziewał się, że nikt mu nie uwierzy, tylko
to jest po prostu właśnie ta dziurka fabularna kolejna, gdzie nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, dlaczego potem ta opinia publiczna nie ciągnęła tematu, dlaczego uznano, że to koniec konfliktu, dlaczego nikt w to nie brnął, by poznać prawdę. I tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to w ogóle twórcy sobie wyobrazili, dlaczego w Crysis 2 i Crysis 3 nie zostało to poruszone. Ale mniejsza. Przechodzimy już do podsumowania. Szanowni Państwo, przedstawiliśmy sobie bardzo dużo rzeczy w tym filmie, bo wyszło już ponad godzina gadania. I przechodzimy właśnie do tego właśnie szeregowania faktów, które my już sobie ustaliliśmy. Więc tak. Na pewno wiemy, że Koreańczycy ponieśli straty, nic nie zyskali. Wiemy, że Koreańczycy nie odnieśli żadnego zwycięstwa. Tak naprawdę ponieśli sromotną porażkę wizerunkową, militarną, technologiczną. Nic oni nie pozyskali. Tak naprawdę byli kolosem na glinianych kołach, który przewrócił się i prawdopodobnie nie wstał po wydarzeniach na wyspie Lingshan, bo jak oni byli tak bardzo afiszowali się, że są drugim już miastem, czy tam Pjongjang, stolicą technologii na świecie, drugą, albo kraj, że ma taki duży rozwój gospodarczy i technologiczny, to czemu nie pojawiła się o nich wzmianka w Crysis 3? Pewnie dlatego, że po prostu upadli, a przecież Cell wszędzie skupywało broń, na przykład Robin Hooda, przecież od Anglików było o tym wspominane, czy oczywiście zbierali wszędzie bazy, gdzie były ukryte bazy cepidów, żeby pozyskać też tamtą technologię, było drenowane wszystko, więc gdyby chociaż było wspomniane coś o Pjongjangu, no to może jeszcze by coś dałoby się z tego upiec. I teraz my jeszcze musimy ustalić, co się tak naprawdę wydarzyło po komiksie, bo mniej więcej prorok powrócił. Podobno został medal, został oznaczony tam nawet na stopień właśnie komandora. Nie wiem tylko, czy to dotyczyło samej armii amerykańskiej, czy on został oznaczony przez samego Hargrave'a, czy może jedno i drugie, ale mówię, jest dużo rzeczy do obczajenia pod tym względem. Nie znamy wszystkich miejsc, które miały miejsce. Nie znamy wszystkich miejsc misji z Crysis Warhead. Możemy tylko się domyślać. To jest temat na przyszłe materiały, o ile mi się uda zmusić i znaleźć cokolwiek, bo tak to będzie zabawa w kotka i myszkę. Na pewno znamy w niemal 90% dokładności miejsca misji z Crysis 1. Wiemy o tym, że wyspa Lingshan posiada stolicę, która jest gdzieś na wybrzeżu. Niestety też jeszcze nie wiemy, gdzie dokładnie, jakiej ma wielkość i jaką ma populację. Wiemy natomiast, że tam byli cały czas, uwaga, cywile, co wynika z radiów, więc ja nie wiem, czy oni zginęli, czy zostali ewakuowani przez Amerykanów, czy może jeszcze Koreańczycy coś tam wykombinowali. Po prostu to jest nieprawdopodobne, jak dużo wielkich takich informacji można było wyciągnąć z tych radyjek, które wam podam na początku tego filmu i przyciągnęło się prawie pół godziny gadania o tych radiach, ponieważ daje to bardzo unikatową cechę dla Crysis 1, czyli ta głębia informacji, które można wyciągnąć. Nie mówiąc jeszcze o gazetach, które tam gdzieś leżą, też jest troszeczkę informacji z prasy, gdzie jest opinia publiczna na temat, co tam powiedział przywódca Korei Północnej, co tam powiedział dziennikarz na temat sytuacji na wyspie, czy coś powiedział Morrison. Ta cała otoczka, taka właśnie oczami cywila, jest fajna, ponieważ nie było czegoś takiego w Crysis 2. Ponieważ, przypomnijcie sobie, czy w Crysis 2 było oczami na przykład Polski, co się dzieje na Ameryce, czy Wielkiej Brytanii, albo innych krajów? No właśnie nie. W Crysis 3 też nie było za bardzo. Były oczywiście wydarzenia pod Petersburgiem, czy tam na Syberii, czy było troszeczkę mowa o przyszłości Psychola, ale to nie mówiło o tym, co się dzieje teraz. Nie wiemy, jaka jest sytuacja polityczna w innych krajach świata, jak oni widzą co się dzieje. No po prostu jest jedna wielka dziura i to charakteryzuje i to jest właśnie to, co wyróżnia Crysis 1, czyli właśnie to, że mamy tą otoczkę
backgroundowo, czyli całe te tło z tyłu niewidoczne, ale jednak jak się przyjrzysz, to widzisz troszeczkę fajnych ciekawostek. Dziękuję uprzejmie Wam za uwagę. Z tej strony był Sullivan. Wszelkie pytania proszę zostawić w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. Życzę miłego dnia. Sullivan out.